Góra za mną to Jufu jest tak wysoka, że muszę pod kątem filmować, żebyście ją zobaczyli. W mojej duszy nie pojawia się żaden zew, który kazałby mi tam iść. Jest zdecydowanie za stromo. I nie ma szlaku, który by schodził na wschód, tam gdzie ja się wybieram. Za mną zachód. Tam na podejściu biwakowałam. Zwinęłam wcześniej ślady zbrodni i nikt nie przeszedł i nikt mnie nie nakrył na tym biwaku. Ale słyszę już ludzi, którzy wspinają się na Jufu. Zapewne przyszli od bardziej cywilizowanej strony, czyli od strony Beppu, gdzie wybieram się teraz. Po drugiej stronie jest szczyt górki Imorigadżo. Tam też się nie wybieram. Idę tutaj przełęczą pod słońce na wschód do Beppu. Widzę już zabudowania Beppu. Zobaczyłabym też ocean, gdyby nie tonął w takich chmurkach, w takiej mgle porannej, więc chwilowo go jeszcze nie widzę, ale wiem, że tam jest. Także piękny dzień znowu. Ptaszki śpiewają, jest zielono. Stoję sobie na takiej skałce. Znalazłam po drodze źródełko, nabrałam trochę wody, też także jestem zabezpieczona. Do Beppu pozostało mi do portu tak najprostszą drogą 15 km, ale może sobie troszeczkę wydłużę jeszcze. Zobaczymy. Może się trochę pośpieszyłam o kilometr, ale 500 kilometrów mniej więcej tutaj. Podobała mi się ta skałka na przełęczy. Jestem już na następnej przełęczy. Za mną cały czas szło 3 facetów, którzy strasznie głośno gadali. Na szczęście poszli na tamtą górkę, a ja teraz idę w dół. Namęczyłam się. Miał być trawers. Na mapie to wyglądało prawie płasko, tylko 100 metrów podejścia. Ale oczywiście było bardzo pofalowane. Ale piękne lasy i pięknie i cieszę się. I fajnie, że 500 km, że jeszcze na Kyushu. Następna setka będzie już na Shikoku. Fajną trasę wybrałam, bez żadnego asfaltu, prawie że do samego Beppu będzie bez asfaltu. Szłam trochę taką małą uczęszczaną ścieżką, potem drogą gruntową i trafiłam znowu na szlak, który biegnie z Beppu na górę Tsurumi przez właśnie tą świątynię, która jest za mną. I ja sobie to ładnie tą górę Tsurumi z dołem otrawersowałam, także nie musiałam na nią wchodzić, jest strasznie dużym wulkanem. No i teraz już po prostu pójdę w dół i właśnie rzut oka na naprawdę ładną świątynię. To byłby idealny biwak tutaj. Jest taka wiata do różnych takich celów pewnie. Jakichś wystąpień pewnie, czy coś takiego. Albo po prostu, żeby trzymać tu rzeczy. No i jest to z dala od drogi i byłoby fajnie, no ale kilka godzin za późno. Widać.
Ale to był intensywny dzień. Jak tylko doszłam do miasta, zaczęłam grzebać w internecie w poszukiwaniu tego, co chciałam zobaczyć w Beppu, czyli gorących źródeł, kolorowych jeziorek, z których Beppu jest znane. Znałam te jeziorka z takiego albumu, który był u mnie w domu od zawsze, od bardzo dawna. I jak byłam mała, to go oglądałam i marzyłam o różnych miejscach i właśnie było tam Beppu i jako jak taki cud świata, więc chciałam to koniecznie zobaczyć. Przebiegłam te wszystkie źródełka, bo się okazało, że zamykali o 17 i miałam na wszystko 3 godziny. Jest 6 baseników kolorowych, bulgoczących i 1 gejzer. Wszystko to udało mi się oblecieć, choć pani sprzedająca bilety nie wróżyła mi tutaj sukcesu, ale udało się, ale nie miałam czasu nic opowiadać, więc po prostu takie slajdowisko z podkładem muzycznym, myślę, że obejrzycie, albo właśnie obejrzeliście, bo było przed chwilą. Trochę rozczarowujące, bo nie było to w żaden sposób naturalne. Wszystko było obetonowane, okamieniowane i tylko tak zrobione za barierkami wśród betonowych punktów sprzedaży czegoś tam. No więc no nie tak fajnie, jak bym chciała, ale okej. Fajnie. Cieszę się, że to zobaczyłam. Teraz jestem już na przystani promowej. Niniejszym zakończyłam przejście Kyushu z 519 kilometrami na koncie. Jestem w oczekiwaniu na prom do Yamatahawy, w takiej zatoce już na Shikoku, bo już nie jestem w stanie ogarnąć tych promów. To wszystko jest po japońsku i to jest najprostsza droga. Odpuszczam prom, który odpływa za 20 minut, ponieważ chcę na promie się przespać. Niestety nie jest tak, jak zapowiadano, że można spać do 5:30, tylko do 2:30, ale i tak nie jestem w ogóle spakowana i przygotowana do podróży, więc poczekam jeszcze na ten następny prom właśnie. A jak przypłynę do Yamatahawy, to będę się zastanawiać, co robić. Jest tam jakiś park i pewnie można się gdzieś walnąć na ławkę i dospać do rana. No, taki chyba mam plan. Chyba że mnie ktoś zaprosi z promu, w co wątpię. Za dużo turystów. W turystycznych miejscach nie zapraszają. No, ale to by było tyle, bo mi już bateria siada. No i żegnam Kyushu. Była super, polecam bardzo. Na pewno widzieliście, jakie super były góry i jak tu jest ładnie i jacy fajni ludzie, więc jak tylko macie chęć, czas i kasę na bilet, to lećcie na Kyushu. Jestem na promie, zaraz wypływamy. No niestety spania będzie tylko 3 godziny, a potem będę się zastanawiać. I tu jest moje legowisko. Są takie boksy z niby tatami, ale to jest dywan po prostu, no nie są prawdziwe tatami, ale i tak fajnie. Na razie nie ma dużo ludzi, ale pewnie ci z samochodów jeszcze przyjdą, no, ale ja się po prostu kładę spać. Okazało się, że można się imnąć po prostu na przystani promowej, nawet nie musiałam szukać żadnego parku ani niczego, zapytałam, czy mogę tutaj zostać. Jasne, nie było problemu, rozłożyłam śpiworek pod szybą, to są siedzenia, ale na pole spać na podłodze, nie spadnę z siedzenia. 7:38, wyruszam z portu, trochę dziś leniwy start, ale myślę, że do wybaczenia. Mamy tutaj drogowskaz do Sejo. Ja właśnie kilka kilometrów na północ od Sejo spotkam się ze szlakiem 88 świątyń i skręcam właśnie tutaj w prawo. Ten tunel będzie długi, 1157 metrów i nie ma wentylacji, ale rowerzyści jadą i żyją, więc idę.
Zamiast 17 km wyszło jednak 14, bo poszłam tunelami. Najpierw nie chciałam tamtędy iść, bo się bałam dużego ruchu i że będzie nieprzyjemnie. Ale potem okazało się, że była ścieżka rowerowo-piesza i że szło się fajnie, więc poszłam po prostu najprostszą drogą do tego miasta Sejo, a może to jest Uwa, bo jakoś nie mogę dojść do tego, może Uwa jest częścią Sejo, prawdopodobnie tak jest. I tutaj dołączam do szlaku 88 świątyń, bardzo znanego szlaku, o którym pewnie słyszeliście, pielgrzymkowego od świątyni do świątyni. Bardzo dbają o ten szlak Japończycy. Tutaj jest pierwsza szlakowa wiata. Na szlaku jest bardzo dużo takich wiat, to są punkty odpoczynkowe różnego rodzaju. Tutaj jest taka ławeczka i dużo osób w nich śpi. Ja też mam taki zamiar, oczywiście. Nie wszystkie się nadają. Podobno nie jest to aż tak mile widziane jak dawniej, żeby w nich sypiać, ale myślę, że nie powinno być dużych problemów. Przy tej akurat nie ma toalety i wody, więc wybieram się na dworzec kolejowy raczej, ale pokażę Wam w środku. Tak to wygląda. Taki skromny daszek, ale jest osłonięcie od ulicy, bardzo fajnie. I tu jest księga gości, do której się właśnie wpisałam. Przede mną jest jedna osoba 2 dni przede mną, ale tak mi się coś wydaje, że ta osoba wędruje w odwrotnym kierunku, bo ja chyba idę w odwrotnym kierunku niż wszyscy. Ale to dobrze, to będę spotykać więcej ludzi. Mam nadzieję, że właśnie pojawi się trochę więcej, bo jak na razie to w 2023 jestem trzecią osobą, to dosyć marnie. Ale myślę, że będzie bardziej towarzysko niż dotąd. Odwiedziłam właśnie pierwszą świątynię na szlaku, świątynię 43, ponieważ zaczynam od połowy i idę do początku. I tak wychodzi, że to 43. Świątynie na szlaku 88 świątyń to są świątynie buddyjskie i jak dotąd nie byłam pewna, czym się one różnią, to teraz rzeczywiście widzę różnicę, jak już zaliczyłam świątynię buddyjską. Przede wszystkim brama, która jest tutaj za mną. To nie jest brama torii, która składa się ze słupów najczęściej pomalowanych na czerwono, ale niekoniecznie, tylko jest to taka ozdobna brama bardziej w kształcie domu i w samej świątyni nie ma wizerunków bóstw szintoistycznych, no czasem chyba są, ale przede wszystkim jest Buddha, także no, jest różnica, nie sposób się pomylić, ale nie byłam tego pewna i musiałam poczytać. Dużo strasznie czytałam i dużo oglądałam filmów i o szintoizmie, i o buddyzmie, ale trzeba to zobaczyć i popatrzeć, jak ludzie obchodzą tutaj te rytuały, odprawiają, żeby to zobaczyć. I są pielgrzymi. I spotkałam już na szlaku 2 pielgrzymów i tutaj też są ludzie w takich właśnie specjalnych białych koszulach, na których są odpowiednie napisy, które się tam maluje farbą. Nie wszyscy noszą takie specjalne ubrania. Ja też mam białą koszulkę, też między innymi dlatego, że chciałam wyglądać jak pielgrzym. Ale nie wiem, czy wszyscy myślą, że ja jestem turystą, czy raczej pielgrzymem. No, nie da się ukryć, że jestem turystą, bo nie umiem się jeszcze tak całkiem porządnie zachować. Jak się już całkiem nauczę, to Wam pokażę. Na razie tylko tak trochę. Zresztą to jest pierwsza buddyjska, ale tu wszystko prawie robi się tak samo jak w szintoistycznej. Też się
obmywa ręce, też się robi pokłony, wrzuca się pieniądze do skrzynki, modli się, dzwoni dzwonem. Mniej więcej tak jak w każdym kościele, ale trzeba to właśnie robić w odpowiedniej kolejności i są takie różne szczegóły, o których trzeba pamiętać. Właśnie ludzie dzwonią. Dzwon. Świetnie to brzmi. Bardzo fajnie się tu siedzi, ale jest inna atmosfera niż w tych szintoistycznych świątyniach. Po polsku chyba się też na nie mówi chramy, żeby odróżnić od świątyń buddyjskich. Ale to szczególnie w Japonii to ten buddyzm ma jednak inny wymiar i bardzo jest stopiony z szintoizmem i Japończykom w ogóle nie przeszkadza wyznawanie obu tych religii i filozofii jednocześnie, bo one się w ogóle ze sobą nie kłócą, mówią mniej więcej to samo, żeby być dla wszystkiego i wszystkich życzliwym i wszystkie żywe stworzenia szanować i w ogóle żyć w harmonii z naturą. W buddyzmie jest więcej o cierpieniu, a w szintoizmie są te bóstwa, które rządzą różnymi sferami życia i mieszczą się w różnych istnieniach, ale i w buddyzmie są istoty nadprzyrodzone, więc to wszystko się właśnie ze sobą wcale nie kłóci. Za dobrze mi się tu siedzi, ale muszę się ruszyć dalej i chciałabym dojść do następnej świątyni dzisiaj. No. Mam nadzieję, że się uda. A to są sadzonki ryżu. Właśnie się tu zaczęły zasiewy ryżu. W tropikalnej części Kyushu to już dawno ryż był, ale tutaj jeszcze nie. Tam już obsadzone dalej pola. Woda już stoi. A tu jeszcze sucho, jeszcze nie posadzone, dopiero wpuszczą wodę z kanału. Na razie asfalt, ruchliwe drogi. Przez chwilę teraz mam kawałek lasu. No i nie sposób byłoby się tu zgubić. Oznakowali każde drzewo. Niezły szlak pielgrzymkowy z taką drabiną, ale nie bez powodu. Znowu osuwisko. Na szlaku też się zdarzają, nie tylko na drogach. No takie dosyć nieprzyjemne się oberwało. Świątynia numer 42 jest już zamknięta, ale można oczywiście chodzić sobie tutaj. Tylko po prostu wnętrza tych poszczególnych kaplic są zamknięte. A tutaj już jeden pielgrzym jest rozłożony. Yes. Oh. Yeah. Very nice spot. No. Jest to dozwolone, dlatego że ma kapelusz. A ja jeszcze nie mam kapelusza, bardzo bym chciała. To jest moja miejscówka na dziś, wiata, na cmentarzu. Duży cmentarz, wieś jest dookoła, duża wieś i pełno domów, ale to miejsce jest tak otoczone drzewami, że nie widać mnie tak bezpośrednio z żadnego okna. Świątynia numer 41 jest jakieś 200 metrów, 200 metrów stąd i tam też jest toaleta i woda, tam byłam nabrać wody. Przyłapała mnie tam jedna pani, która tam mieszka, sąsiadka świątynna w stosunku do świątyni i chyba mrówki pryskała w kiblu. No ale myślę, że jest okej. Chyba nikt mnie stąd nie wyrzuci. Co prawda nie mam kapelusza. Właśnie jest taki zwyczaj, że ludzie się nie czepiają, jak jest wystawiony kapelusz pielgrzyma i w wiacie ktoś śpi, to wiadomo, że pielgrzym, a nie bezdomny albo jakiś inny turysta. No, spróbuję się zaopatrzyć w ten kapelusz. A tymczasem rozkładam się
Myślę, że tu jest trochę wyżej i może nie będzie komarów, bo kolega z poprzedniej wiaty mówił, że są okropne komary na szykowi. I to samo mówił Boguś Chynek, który przeszedł ten szlak w 2019 roku i udzielił mi kilku porad, między innymi właśnie odnośnie komarów. Zobaczymy. Rozkładam się, idę spać. Oczywiście najpierw kolacja. Na kolację dzisiaj makaron z boczkiem, papryką i cebulką. Skwierczało na całą wieś. Za mną pierwsze 3 kilometry dzisiaj i taka znowu chatka odpoczynkowa. Wiatka. Oni je nazywają chatkami, ale to są wiaty. Są tu kosze na śmieci, więc pozbyłam się właśnie śmieci, bo to jest w Japonii straszny problem znaleźć kosz na śmieci. Mają punkty tylko segregacji puszek i butelek przy bardzo licznych automatach z napojami, ale właśnie każdy jest zobowiązany w bardzo rygorystyczny sposób do odpowiedniego worka w swoim domu zbierać śmieci niesegregowalne. Je się tutaj pali, nie segreguje się miękkiego plastiku, ani papierków, ani makulaturę tak, ale trzeba zostawiać w paczkach i to jest nie do zrealizowania na szlaku na pewno. I znalezienie publicznego kosza na śmieci jest bardzo trudne zawsze. Można tylko przy sklepach spożywczych znaleźć kosz, a tak to nie, więc bardzo miło ze strony mieszkańców, że te kosze są. Strasznie dużo ludzi. Pierwsze wrażenia ze szlaku, strasznie dużo pielgrzymów. Wszyscy idą właśnie w odwrotną stronę i po prostu jest nas bardzo dużo. Spotkałam wczoraj, nie wiem, ze 40. Większość Japończyków, ale spotkałam też ze 3 białych ludzi. Dzisiaj chwilę rozmawiałam z francuską i jeszcze jakiś inny wysoki i jasnoskóry chłopak szedł. Znaczy, przywitaliśmy tylko. Także jeżeli się wybieracie na ten szlak, nie myślcie, że będziecie tu jedynymi nie Japończykami, na pewno nie. Jest masa turystów z innych krajów i na tym szlaku czuję się zupełnie inaczej niż na Kyushu. Szczerze mówiąc, tam podobało się bardziej. Moje pierwsze wrażenia są zawsze istotne i z reguły zostaje tak jak te pierwsze wrażenia mówią. Po prostu lokalsi są przyzwyczajeni do turystów. Nie jestem już jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem i pierwszym turystą w historii, tylko po prostu jestem jednym z wielu włóczęgów, którzy przyjechali na egzotyczną wędrówkę. Tak się trochę czuję, ale na razie właściwie nie rozmawiałam z ludźmi tu za bardzo, więc też nie ma co tak od razu rozsądzać. Podobno wszyscy są bardzo mili, ale właśnie czuć, że traktują nas jak obcych. No. Na Kyushu nie traktowali mnie jak obcą, tylko jako właśnie coś zabawnego i fajnego, co się zdarza we wsi. No zobaczmy. W każdym razie na razie parę kilometrów asfaltu. Szlak jest głównie asfaltowy, ale będzie też dzisiaj wędrówka górska ścieżką, więc czekam na to. Trochę się zachmurzyło, troszkę pokropiło, a ja mam wypraną koszulkę i jestem gdzieś na szaro, bo biała się suszy. Mam 2 koszulki pierwszy raz w historii. To jest mój 8. długi dystans i pierwszy raz mam 2 koszulki. Więc korzystam. No, to tyle na razie. I lecę. Znalazłam duży sklep w centrum, uwadzimy większość jedzenia. Mam już w plecaku chlebek i mięso, a tutaj jest mój lunch. Takie ciastka warzywno-krewetkowe, ananas i takie ciastka deserowe, zielone. Mam nadzieję, że będą herbaciane, podobnie jak te słodkie pałeczki. No i jeszcze torba z owocowo-warzywna, pomidory i jabłka. Jest obok zlew i muszę je wyrzucić.
Byłam taka głodna, że po prostu pochłonęłam to wszystko od razu. Warzywa z krewetkami były tak obłędnie dobre, takie tłuściutkie i słonawe. Cudowne. Potem zjadłam ananasa, był soczysty, słodki, sok skapywał na trotuar. I wtedy się dopiero trochę nasyciłam i wzięłam za ciastka. Okazuje się, że to są zielone biszkopty z fasolą. Także to nie są wcale rodzynki, co ja myślałam, tylko znowu ta fasola. Ale smaczne jest ciastko, dobra. Właśnie trąbią na południe, jest południe, także no, muszę lecieć oczywiście, jestem spóźniona. Oto co dzisiaj na kolację. Kotlety mielone. Chciałam najpierw kupić kiełbaski, ale okazały się droższe od takich pysznych kotletów, więc wzięłam kotlety. Pomidory świeże i coś w rodzaju łazanek z tego ciasta na pierogi, z którym nie wiedziałam co zrobić. Niosłam, więc po prostu je ugotowałam i mam taki jakby pierogo-makaron z kotletami. Te wszystkie smaczne rzeczy wciągnęłam pod wiatą. Nie spodziewałam się, to znaczy spodziewałam się, że powinna tu być jakaś wiata, ale nie było jej na mapie, więc nie byłam oczywiście pewna. Liczyłam się z tym, że prawdopodobnie będzie biwak, ale była taka nadzieja, że jakbym była projektantem tego szlaku, opiekunem, to bym właśnie gdzieś w tej okolicy wiatę zrobiła. No i jest wiata. Podobnego kształtu jak wczoraj, są też ławki, ale wąskie i trudno byłoby mi na nich moskitierę rozstawić, bo jednak komary są nieliczne. Akurat tu jest, nie czuję wokół siebie zbyt wielu komarów, ale za to są takie gigantyczne pająki. Właśnie tam, gdzie uwiązałam linki do moskitiery, więc moskitiera wskazana. Nie żebym miała jakieś obiekcje co do pająków, ale może niekoniecznie chcę mieć w śpiworze takie wielkie pająki. Dziś rano miałam ogromną stonogę w skarpetce. Założyłam skarpetkę i coś czuję, że tam jest takie coś zimnego w środku. Wyciągam i taka stonoga wylazła. Potem wytrząsnęłam ją i wpadła mi do buta i nie chciała wyjść z tego buta. Musiałam ją wygrzebywać łyżką. No, a potem zjadłam śniadanie łyżką. Znaczy kawę wypiłam, którą sobie tą łyżką nasypałam. No, także różne tutaj żyjątka są. Słychać no, żaby jak zwykle i słychać też wiatraki, bo tutaj na tej górce, na którą właśnie wpełzam, są wiatraki, więc je słyszę. Ale poza tym jest tu taki fajny, dziki las. Ostatnie domy były 2 kilometry temu. Tam nabrałam wodę, poprosiłam starszego pana o wodę. Ciężko było się dogadać, ale woda jest i nawet dostałam jeszcze do tego herbatkę i kawę. Herbatkę w butelce i kawę w puszce. O, więc Trail Magic jest. Będzie na śniadanie. No, zmęczona jestem. 34,5 km dziś naklepałam. Powinnam więcej robić, ale dni są krótkie i nie wychodzi. Ale okej, jestem zadowolona. O, chyba mam jakieś ugryzienie na nodze komarowe. No to tyle na dzisiaj.
Niedługo po moim wyjściu z wiaty pojawili się pierwsi pielgrzymi i tu mamy pielgrzyma z Francji, Hi, który nam coś powie. How do you like the trail? that's incredible. I didn't understand any word that you say. That doesn't matter, it was just like, this is the guy from France. Yeah, but yeah, being a pilgrim in Shikoku is like the best human experience I've seen in my life. Like people are so kind, you see a lot of great stuff, but it's really well even if you're not religious, because Buddhism is really tolerant like religion, and that's before all of this a human experience, and meeting some people in this kind of landscapes are actually really good. So that's my first TV show appearance. But if I can give some advice, go in this adventure even if you don't have a lot of money. Do some camping, be so respectful with people, and try to open your heart, because people there are really, really good. That's it. Thank you for sharing your thoughts. That was No to- intense. No to miłej wędrówki, happy trails. Yeah. Zdążyłam się już przemieścić do następnego miasteczka i do następnego supermarketu, gdzie znalazłam swoje ulubione herbaciane słodycze. Wykupiłam wszystkie 6 herbacianych czekolad Luk, jakie były w sklepie. Bo trudno je dostać. Poza tym mam jeszcze herbaciane KitKaty, wafelki herbaciane. To jest ogólnie rzecz biorąc chyba to samo, ale wzięłam na wszelki wypadek. Po prostu zrobiłam sobie duży zapas. I mam też na kolację już od razu onigiri z rybą i chyba to są kotleciki rybne, tylko 58 jenów kosztowały, więc grzech było nie kupić, zwłaszcza, że jest piątek. I tu jest jeszcze lemoniada. Ta świątynia jest shintoistyczna. Nie mogłam się oprzeć, bo przecież i one na szlaku są. Chociaż jest w porównaniu z Kyushu znacznie mniej, a więcej właśnie buddyjskich. Ale szczerze mówiąc, wolę shintoistyczne. Powiedziawszy, że wolę świątynie shintoistyczne, poszłam oczywiście do następnej buddyjskiej, to jest numer 40. I tutaj wypada moje 600 km. Właściwie wypadło w supermarkecie. No ale świątynia jest znacznie fajniejszym miejscem. Żeby świętować 600, zrobiłam ją z herbacianych słodyczy. Tu jest bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo fajna świątynia. Dużo ludzi i była też sprzedaż całkiem ładnych, pamiątkowych, takich szczęśliwych breloczków, więc zakupiłam taki z podobizną założyciela tego szlaku pielgrzymkowego. To nie jest tak, że ja mam coś przeciwko tym świątyniom, jednak po prostu bardziej leży mi shintoizm, ale może o tym opowiem za chwilę, bo to może nie jest najlepsze miejsce, żeby potem dużo gadać, wszyscy tu raczej siedzą cicho. Tu macie moją 600 w zbliżeniu. Sympatyczne miejsce. Zeszłam już z wału przeciwpowodziowego w miasteczku i skręciłam ku wiosce. Jest kapliczka na rozstajach. I lemoniada. Było jej tak dużo i była tak słodka, że powstało z niej 2 litry po rozcieńczeniu, więc fajnie. Dziś miałam wielką ochotę na lemoniadę, jest bardzo parno. I w ogóle jest bardziej parno na poziomie morza, tutaj na tej wyspie Shikoku, i wszystkie te ryżowe
pola i komary rzeczywiście. Dziś to już swędzą mnie dwa miejsca. Ale nie o tym miałam mówić, o buddyzmie, bo potem się znowu wszystko zaćmi coś innego, to co miałam powiedzieć. Kapliczka jest buddyjska, w środku jest posąg Buddy, chyba zresztą bardzo stary, ale i tutaj widać wpływy szintoizmu, bo te dekoracje ze słomy ryżowej i takie papierowe pioruny, to wszystko ma na celu oczyszczenie, to są symbole oczyszczenia. Jak się pod tym przechodzi, to doznaje się tego oczyszczenia. Oczyszczenie jest bardzo istotnym elementem zarówno shinto, jak i buddyzmu. Ale właśnie bardzo chyba muszę postudiować, żeby to wszystko pojąć. Na razie przeżywam lekki konflikt duchowo-religijny, bo przywykłam do Shinto na Kyushu. Tam nie było praktycznie kapliczek buddyjskich, dopiero pod koniec nie było świątyń i przywykłam do shintoizmu i uznałam za rzecz naturalną, że to Shinto mnie otacza i wszystko przenika. Shinto jest oryginalną, rdzenną religią i wydaje się naturalna w tym właśnie miejscu. Ci wszyscy bogowie, którzy władają siłami natury. Podoba mi się to, że jest tam wiele elementów szamanizmu, takiej pierwotnej religii, że jest dużo magii. To jest wszystko bardzo barwne i pociągające. A nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie kłaniają się Buddzie. Budda nie jest Bogiem, więc w sumie nie wiem. Chciałabym pogadać o tym z jakimś przywódcą duchowym, z jakimś księdzem buddyjskim, albo jeżeli się trafi shintoistyczny jakiś, ale pewnie się nie uda, bo podzieli nas bariera językowa, zresztą co będę zawracać głowę. Może raczej poczytam właśnie coś mądrego. Zawsze tak jest, że dopiero jak już jestem na wędrówce, to ona mnie inspiruje do jakichś poszukiwań, a nie odwrotnie. Nie przeczytałam aż tak dużo, żeby być w tym zakresie ekspertem. O, auto. Hi. It's okay, I'll take it. Moje rozważania religijne przerwał pan, który sobie tu chciał zaparkować, ale zaparkował po drugiej stronie. No, ale to właściwie tyle, co chciałam powiedzieć, że japońskiego buddyzmu jeszcze nie ogarnęłam, ale shintoizm najbardziej mi chyba odpowiada. Choć moja natura jest raczej buddyjska, ja się tak właśnie skłaniam w kierunku natury i poszukiwania ucieczki od cierpienia w wędrówce. No to tak teraz czas na ból nóg, nie? Jeszcze tak z 20 kilometrów. A tu jaka piękna chatka dla pielgrzymów. Można sobie tutaj usiąść, zjeść, ale można też naładować baterie, są gniazdka, są łazienki, jest kosz na śmieci, nawet zegar i jest materac na strychu i można tutaj legalnie się kimnąć, co wiem od pana, który tutaj siedzi i posiada pole naprzeciwko. No niestety o 2 godziny za wcześnie dla mnie. Jutro ma padać bardzo, więc lepiej, żebym dziś więcej zrobiła kilometrów. Nie wszędzie jest tak dobrze oznakowane, ale w tej wsi naprawdę miło podchodzą do pielgrzymów. Nawet znaki są w obie strony. Ja teraz idę właśnie w stronę 39 świątyni. Także bardzo trail friendly. Tutaj są pilgrim friendly. Znowu robi się późno, a ja muszę przyspieszyć, żeby dojść do jakiegoś sensownego noclegu przed nocą. Znowu szłam troszkę zbyt powoli dzisiaj, ale ciągle są jakieś ciekawe rzeczy po drodze. Sklep z czekoladą herbacianą, świątynie, jakby religioznawstwo i kulinaria cukiernicze to są 2 rzeczy w życiu, którym na pewno warto poświęcić czas.
więc zeszło. A potem w wioskach trochę mi zeszło, bo mnie ludzie zaczepiali i pytali, gdzie idę o tej porze, bo tu ludzie nie chodzą tak późno. I jedna pani zdołała mi po 10 minutach powiedzieć, że mogłabym rozbić namiot w parku, bo tam jest toaleta. A potem jeden pan zaczął mi wyjaśniać, że jest jedno miejsce na górze, gdzie jest dom i że tam jest 3 km. No i potem popatrzyłam na taką online aplikację szlakową i tam jest taka właśnie fajna, zamykana chatka na szczycie tej jamy. Jama to góra. Jedno z łatwych słów do nauczenia. To ja zawsze ludziom mówię, że idę na jamę i że mam tento, czyli namiot. Więc idę do tej chatki. Mam nadzieję, że nie będzie tam tłumów i że będzie dla mnie miejsce. No, taki fajny trawersik jest, ładna ścieżka z barierką, żeby ktoś nie spadł, a może żeby nie zadeptywali w tamtą stronę, no nie wiem. Barierka wygląda jak drewniana, ale to jest wszystko zrobione z betonu. Oni tu bardzo lubią rzeczy z betonu, no nic dziwnego, bo w tym klimacie wilgotnym i ciepłym to drewno by bardzo szybko gniło, więc robią takie betony drewnopodobne. Nie mogę znaleźć tej chatki. Na mapie pokazuje mi, że ona jest gdzieś tutaj na górce, ale wlazłam w krzaki strasznej i nie jestem w stanie tam w ogóle. Podrapałam się, tylko nie da się tam przejść. Cholera, przepadnie mi fajna chatka. Wracam na przełęcz, będzie już ciemno, ale jest tam wiata i jest WC. Dobre i to. Jutro i pojutrze będzie potwornie lało. Myślałam nawet o przeczekiwaniu tego w chatce, no ale skoro nie ma chatki, to nie ma i przeczekiwania. Widzicie, gdzie jestem? Widzicie, pod czyim okiem będę spała? Co za obrót sytuacji. Przy 3 km łaziłam po tym lesie bez sensu, kompletnie się podrapałam. Wróciłam tutaj i postanowiłam zobaczyć, co jest w tym zamkniętym pomieszczeniu, które jest na przełęczy. I to jest kaplica buddyjska, tu są figury Buddy i tu jest łazienka i jest też ta wiata otwarta. Jest księga gości, w której ludzie piszą, że tu spali, że nigdy by nie pomyśleli, że to możliwe, ale ktoś ze wsi im powiedział, że można. I teraz myślę, że może ten pan, który mi mówił, żebym tu szła, to i że jest 3 km, a nie 4,5, półtora i pół, teraz z powrotem dla mnie wyszło 3. To by pasowało, że to o to miejsce mu chodziło. Po tych wszystkich wątpliwościach odnośnie kłanianiu się Buddzie dzisiaj. To jest chyba jakiś znak. Oczywiście, że się pokłoniłam, naturalnie. Może to jest właśnie znak, że należy zaufać temu szlakowi i Buddzie i spędzić tutaj bezpieczną noc i bez deszczu i spokojną i zaciszną. Ale odlot, niesamowity jest ten szlak, który i ten pielgrzymkowy, i ten mój własny, cały długi. I zabieram się za jedzenie i spanie. A może jutro jeszcze coś powiem mądrego lub nie.